Tym razem lecę do Turcji, ale nie na wyprawę backpackerską, tylko na wakacje all inclusive w hotelu. Lot z Polski na lotnisko w Antalii trwa około 3 godzin. Z Antalii czeka mnie jeszcze kilkugodzinny transfer autokarem do miejscowości Mahmutlar, która znajduje się kilka kilometrów od Alanii. Co prawda Alania ma swoje małe lotnisko, jednakże polskie biura podróży nie organizują wczasów z przelotem na to lotnisko. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować mojego kanału. Cześć! Tym razem zapraszam Was do wizyty w Turcji. Jesteśmy w Antalii na lotnisku i za chwilę będziemy przechodzić odprawę paszportową. Formalności załatwione. Pieczątka wbita, tym razem Antalya, poprzednie z Turcji, Milas, ale jest też Istanbul. Więc kilka wbitek z tego kraju już mam w paszporcie. Jakoś często go ostatnio odwiedzam. Lotnisko dosyć duże. Teraz idę odebrać mój bagaż. Witamy w Antalii. Tym razem jesteśmy na wyjeździe zorganizowanym z biura podróży, więc jest trochę łatwiej. Na pewno nie jest to backpackerski kierunek, ale zobaczymy, może też uda się coś pozwiedzać trochę, to coś ciekawego spróbuję Wam pokazać. Jak widzicie, jestem w hotelu Sunstar Beach. To jest w miejscowości Mahmutlar, parę kilometrów od Alanii, ale nie będę Was zanudzał pokazywaniem hotelu. O samym obiekcie zrobię osobny odcinek. Teraz taka ciekawostka. Tutaj z tyłu za mną stoję teraz na balkonie w hotelu. O tu widać cmentarz. I tam po drugiej stronie ulicy w tych drzewach. Później spróbuję go Wam pokazać. Tu widać z tyłu za mną jest hotel. Przeszliśmy przez ulicę, po drugiej stronie jesteśmy i tutaj jest już ten cmentarz, o którym mówiłem. Byłem trochę zaskoczony, że właśnie cmentarz jest zaraz przy samym hotelu. Jest to dosyć nietypowe. No ale ogólnie te cmentarze islamskie są trochę inne niż te u nas, więc zawsze jest to dla mnie coś interesującego. Idąc dalej wzdłuż cmentarza, który jest tutaj, dochodzimy do takiego niedużego placyku, na którym jest fontanna. Teraz pokażę. O, bardzo przyjemne miejsce. Są ławeczki, można sobie usiąść i odpocząć. Oczywiście wszędzie dookoła są hotele. Dlatego też ten cmentarz był takim ewenementem. W okolicy hotelu znajdziemy też różne małe sklepiki. Akurat tutaj widzimy wyciskarnię owoców. Z tego co widzę, są tu pomarańcze, ananasy, arbuzy. Akurat teraz nie mam na to ochoty, ale mogę się założyć, że są przepyszne.
Turcy uwielbiają koty. Wszędzie, na każdym rogu można się spotkać z takimi domkami dla kotów własnej roboty. Wszędzie leży jedzenie. Akurat teraz nie ma żadnego kota. Jest gorąco, pewnie się pochowały w cieniu, ale jest ich tu mnóstwo. Włażą wszędzie, skakują na stoły. No, koszmar. Na dłuższą metę można mieć dość kotów, nawet jak ktoś je bardzo lubi. Jestem właśnie w drodze do ruin, które udało mi się znaleźć na mapach Google, że są stosunkowo niedaleko mojego hotelu, jakieś pół godziny piechotą. Idzie się normalną ulicą, tutaj już trochę mniej hoteli jest, chociaż jak wiadomo to miasteczko głównie z hoteli się składa. Na zimę w zasadzie niemalże wymiera, wszyscy ludzie wyjeżdżają. Po drodze mijam plantację bananów. Nawet tutaj koty buszują. I tu za plantacją bananów już tam w oddali widzę ruiny. O, tam. Na tle hoteli. No i jesteśmy. Tak wygląda wejście do ruin. Dotarłem do ruin. Póki co z wejścia nie wyglądają zbyt okazale. Tu już widać nawet jakieś zarysy okien. Z tego co wyczytałem w internecie, zanim się tu pojawiłem, dowiedziałem się, że budowle te sięgają czasów rzymskich i bizantyjskich. Podobno są tu między innymi łaźnie, a nawet chrześcijański kościół, raczej jego pozostałości, gdzie dokładnie, trudno powiedzieć, w zasadzie nie są te ruiny jakoś opisane. Wszystko po prostu stoi, nie ma żadnych tabliczek, jest tak trochę dziko, no ale to też dodaje pewnego uroku takiemu miejscu, bo jakby to było takie typowo turystyczne miejsce, w którym ścieżki byłyby wybrukowane i wszystko opisane na tabliczkach, to też nie byłoby tak fajnie. Kurczę, trzeba uważać tutaj na tych drogach. Wszędzie pełno jeżyn. Właśnie sobie koszulkę zaciągnąłem. Jest tu też przejście do kolejnej plantacji bananów. O. Ruiny nie są zbyt dostępne dla zwiedzających. Trzeba by przedzierać się przez te krzaki. Jedynie widać tutaj z tej drogi to, co widać, mury. W zasadzie nawet nie wiem, oprócz tego opisu z internetu, co to jest dokładnie, który mur jest pozostałością jakiego budynku. Dziwnie tak, że takie ruiny są zupełnie zaniedbane. W zasadzie nikt się chyba nimi specjalnie jakoś nie zajmuje. Dookoła jest pełno hoteli. Trochę tak dziwnie jak w przypadku tego cmentarza, który Wam pokazywałem wcześniej. Przy samiusieńkich hotelach. Trzeba też uważać na osty, które są tu wszędzie. Ja przyszedłem w sandałach z racji tego, że jest gorąco.
No i oczywiście wlazłem na takiego osta. Turecka fauna i flora, którą udało mi się namierzyć w okolicach ruin. Widać, że ktoś mieszka. Zaraz obok ruin są też domy zwykłych mieszkańców. Więc generalnie można powiedzieć, że to tyle. Może jakby ktoś przyszedł w lepszych butach niż ja, nie w sandałach, to dałoby radę trochę wspiąć się tam na górę i połazić po tych ruinach. Podsumowując, ruiny ciekawe, warto tu przyjść pod warunkiem, że ma się niedaleko z hotelu. Tak jak ja, do pół godziny drogi było ok, można zobaczyć. Ale nie jest to coś, co koniecznie trzeba zobaczyć, żeby jechać tu z daleka. O, jest ok. Wybrałem się na wieczorny spacer po miasteczku. Idę zobaczyć centrum. Jest teraz trochę chłodniej. W ciągu dnia aż tak dobrze się nie zwiedza jak wieczorem, a jak widać wieczorem wszystko jest otwarte. Więc teraz przechodzę tutaj wzdłuż uliczki, na której jest dużo różnych straganów. Różne ciekawe rzeczy sprzedają. Właśnie wymieniłem pieniądze w takim miejscu. Mam prawie 700 lirów i to jest 20 euro. Nocą miasteczko tętni życiem. Wszędzie jest pełno restauracji. Tu piekarnia, sklep, supermarket. A to może było okulary? Mama, zaraz o tyle. Tu za mną widać wieżę zegarową, raczej wieżyczkę, która jest symbolem miasteczka. A tu zaraz obok wieży zegarowej taki zabytkowy jakiś kran. Właśnie przed chwilą przechodziłem przez ulicę, o tu za mną i chyba bezpiecznie jednak jest przechodzić na czerwonym świetle i nie czekać na zielone, bo czekałem bardzo długo, a jak się w końcu doczekałem, to prawie rozjechał mnie samochód. W wielu miejscach są różne fontanny i przyjemne skwerki, gdzie można sobie usiąść i odpocząć. Drzewa robią cień, więc w upalne dni jest przyjemnie. Aktualnie tutaj odpoczywa sobie kot. Tu jak widać na placach zabaw dzieci bawią się w nocy. W tym momencie jest 9:30, ponieważ w dzień jest zbyt gorąco.
Bardzo mi się podoba. Zawsze chciałem wypróbować plac zabaw w nocy. Wszędzie są też siłownie. Takie na świeżym powietrzu. Dwudziesta druga godzina modłów.